Wyruszamy na południe naszej prowincji. Czy będą tam warte zobaczenia miejsca? Zapraszamy na film. Jesteśmy właśnie na wycieczce do Bang Saphan i po drodze zatrzymaliśmy się w pewnym niezwykłym miejscu. Bang Saphan to dystrykt położony w południowej części prowincji Prachuap Khiri Khan. Wat Ban Tung Kled to bardzo nietypowa świątynia. Jej zewnętrzne i wewnętrzne ściany wyłożone są batowymi monetami, a wersem z wizerunkiem króla na zewnątrz. Wykorzystano do tego celu 3 700 000 monet pochodzących z ofiar. Wewnątrz jest jeszcze ściana z miejscem na kolejne 600 000 monet. My wykorzystaliśmy okazję, aby umieścić tam także swoje monety i poprosić bogów o zdrowie i pomyślność. Na pięknym ołtarzu replika szmaragdowego Buddy, a główny posąg ozdobiony jest diamentami. Wejścia do tej świątyni strzeże para groźnie wyglądających strażników zwanych Dwarapala. Wat Ang Suwan, zwana również Wat Nong Hoi, to świątynia zbudowana w całości z drewna palmy cukrowej, czyli arengi pierzastej. To jedyna taka świątynia na świecie, do jej budowy użyto drewna z ponad 100 000 stuletnich palm, a cała budowa trwała 7 lat. Drewno do jej budowy zostało podarowane przez wiernych plantatorów palmy cukrowej. Większość drewnianych domów lub świątyń jest zbudowana z drewna tekowego, ponieważ drewno palmowe ma włóknistą strukturę, ma wysoki i cienki pień. Dlatego arenga nie jest używana w budownictwie. Ale tutaj tylko belki dolne i górne są z drewna tekowego dla wzmocnienia konstrukcji. Przy głównym ołtarzu pokryte płatkami złota postaci zasłużonych mnichów. Przy wejściu 200-letnia statua Buddy wyrzeźbiona w drewnie figowca. To tutaj miejscowi wierni i pielgrzymi modlą się o powrót do zdrowia. Na zewnątrz świątyni kilka posągów pokrytych złotymi wotywnymi płatkami.
a wśród nich dziwne postaci wskazujące palcem świątynię. Jest tu też położona w cieniu stuletnich drzew kapliczka. Z boku świątyni, zbudowane z czerwonych bloków, korytarze kryją dwa rapale strażników i kapliczki. To zaciszne miejsce sprzyja modlitwie i kontemplacji. Widzieliśmy już bardzo wiele świątyń, ale ta jest naprawdę wyjątkowa. Obok niej spektakularny posąg Buddy. Zobaczcie sami. Prawdopodobnie jednym z najbardziej spektakularnych miejsc kultu religijnego w kompleksie Pramahathatchedi Prakte Prakat jest Wat Tang Sai, która jest jedną z najwspanialszych świątyń nie tylko w regionie, ale w całej południowej Tajlandii. Wat Tang Sai została zbudowana w 1996 roku z okazji 50. rocznicy panowania króla Ramy IX. Świątynia, zaprojektowana w tajskim stylu Rattanakosin, ma 9 wierzchołków symbolizujących Ramę IX. Jest zbudowana na kwadracie o boku 50 metrów, ma wysokość również 50 metrów. Te wymiary symbolizują 50 lat panowania króla. Tradycyjne wejście do niej strzeżone jest przez strażników dwa rapala. Wielogłowe mityczne węże Naga prowadzą odwiedzających do dziedzińca przed świątynią. Świątynia ma 5 kondygnacji. W najniższej mieszczą się zbiorniki na wodę deszczową. Z otaczającego świątynię balkonu rozpościera się wspaniały widok na zatokę i plażę Ban Krut. Wchodzimy do wnętrza świątyni, oczywiście obuwie zostawiając na zewnątrz. W tej kondygnacji, sali święceń, są 4 posągi Buddy w 4 pozach, wspaniale zdobione kolumny podtrzymujące strop, a na witrażach sceny z życia Buddy.
wchodzimy do wyższej kondygnacji. Tu głównym elementem jest posąg Buddy w pozycji narodzin. Nowością jest połączenie kaplicy, klasztoru i sali kazań w tym samym budynku. Tutaj również rozpraszające zewnętrzne światło witraże z religijnymi scenami. To główna sala świątyni. Na najwyższej kondygnacji znajduje się szkatuła z relikwiami Buddy. Przybywających na wzgórze wita majestatyczny złoty posąg Buddy umieszczony na kręgu schodów i otoczony kapliczkami z posągami zasłużonych mnichów. Miejsce warte odwiedzenia to Bo Tong Lang Bay, zatoka, którą od południowej zatoki oddziela skalisty półwysep. Jest tu piękna, czysta plaża, za pirsem port rybacki pobliskiej wioski. Przy plaży mała restauracja pod parasolami. Formy skalne przybierają tu fantastyczne kształty. Woda jest wyjątkowo przejrzysta. Z drugiej strony zatoki wyspa Hua Phin. Podczas odpływu można tam przejść suchą stopą piaszczystym cyplem. Jest tu też okazała świątynia Wat Bo Tong Lang. Już przygotowany jest tu cokół pod posąg Buddy. Jego część, tors posągu wykonany z brązu, jest przygotowany do montażu. Obok świątyni głowa posągu już pomalowana na złoty kolor. Zajrzyjmy do wnętrza świątyni. Na ścianach i suficie freski przedstawiające sceny z życia Buddy.
Podczas naszej wizyty byliśmy świadkami uroczystości. Zespół muzyczny wykorzystywał ruchomą platformę z perkusistą, klawiszowcem i nagłośnieniem, natomiast wokalista i gitarzyści występowali obok niej. No i grupa roztańczonych uczestników imprezy. Tancerze przeciągali muzyczną platformę w kierunku świątyni. Na zboczu wzgórza obok świątyni znajduje się wejście do groty. Można tam dojechać krętą, wąską drogą. Na placyku przed wejściem 2 kapliczki i tablica informacyjna po tajsku. Schody prowadzą do wnętrza. Grota ma kilka komór. Umieszczone są w nich ołtarze z posągami Buddy. Niestety brak oświetlenia wnętrza zniechęca do dalszej wędrówki w głąb groty. Poprzestajemy na podziwianiu fantastycznych form naciekowych w pierwszej komorze groty, do której dociera jeszcze dzienne światło. Przybyliśmy tutaj, bo chcieliśmy zobaczyć wnętrze tej groty. Widzieliśmy zdjęcia, ona jest zazwyczaj pięknie oświetlona, jest tam dużo figur Buddy. Niestety pandemia zrobiła swoje i światła nie ma. Zobaczyliśmy tylko przedsionek pierwszej komory i cóż, trochę rozczarowani wracamy. A to już wejście do części Parku Narodowego Ao Siam, lasu Yang Na. Tu rozpoczyna się ścieżka przyrodnicza. Wyruszamy w głąb lasu Yang Na ścieżką o długości prawie 2 kilometrów. Jej przejście zajmie nam ponad godzinę. Ścieżka jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana, zamieciona. Opisane są poszczególne stanowiska roślin. Jednym słowem, jesteśmy pod wrażeniem. Najwięcej jest tu kauczukowców, czyli drzew gumowych.
Ich sok służy do produkcji naturalnego lateksu. W połowie ścieżki wieża widokowa. Jesteśmy na punkcie widokowym, wokół nas morze zieleni. Naprawdę ta dżungla robi wrażenie. Są tu bardzo wysokie drzewa. No i cóż, ruszamy dalej. Może nazbieramy tu trochę gumy, bo głównie rosną tu gumowce. Czyli drzewa z gumy. Drzewa z gumy. Idziemy szukać drzew z gumy. No i znajdujemy takie największe. W obwodzie liczy sobie prawie 6 metrów, ma 42 metry wysokości. Po drodze tablice opisujące występującą tutaj florę i faunę. Właśnie skończyliśmy nasz spacer Nature Trail, czyli ścieżka edukacyjna. Było naprawdę super. No i nasz ośrodek, w którym zatrzymaliśmy się na 2 dni. Cena za dwuosobowy pokój wraz ze śniadaniami serwowanymi w pawilonie tuż obok plaży wynosi 800 batów, czyli około 100 złotych. Bang Saphan, dystrykt na południu prowincji Prachuap Khiri Khan, to miejsce, które warto odwiedzić. Piękne, piaszczyste plaże, nurkowanie na rafie przy wyspie Kotalu, liczne świątynie sprawiają, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. My także możemy je Wam polecić.